Cześć, Marcin Gruszczyński, jest ze mną Kamil Grzelak. Cześć, dzisiaj zaprezentujemy Wam nasze nowości z działu spinningu na 2021 rok, czyli przynęty miękkie, przynęty twarde, wszelkie spinningowe akcesoria, które już w przyszłym sezonie znajdziecie w sklepach wędkarskich. A ja chcę zwrócić Waszą uwagę na nowy ekspozytor Mikado, który już teraz pojawia się w sklepach wędkarskich. Dzięki niemu łatwiej znajdziecie to, czego poszukujecie do spinningowej wyprawy. Zacznijmy może od omówienia nowych modeli woblerów. Widzę tutaj 3 modele, które pojawiają się po raz pierwszy w katalogu Mikado. Tak, dokładnie. To są nasze 3 nowe taneczne modele woblerów, czyli kolejno Cha-Cha, Twist i Flamenco. Oczywiście Cha-Cha to typowy popper, czyli nic innego jak powierzchniowa przynęta sprawdzająca się na różne gatunki, no ale przede wszystkim na okonie. Zresztą przetestowane już w tym sezonie naprawdę intensywnie. Letnie okonie uwielbiają je zażerać. Uwielbiają czacze, cza. Tak, one dokładnie robią cha i okonie idą z nimi w taniec. Fajne jest to w nich przede wszystkim, że nie wymagają od wędkarza jakiejś super techniki prowadzenia. Przy każdym podciągnięciu bez problemu robią te klasyczne plumknięcie na powierzchni wody. No i okonie świetnie na nie reagują. Kolejne 2 modele to typowe modele twitchingowe. Sprawdzą się pewnie na okonia, jak i na pstrągi. Tak jak mówisz, są właśnie naturalne kolorki imitujące jakieś uklejki, małe płoteczki, zarówno pstrągi i okonie żywią się takimi rybkami, no ale są też kolory typowo pstrągowe, imitujące pstrąga potokowego czy tęczaka, też oczywiście nieśmiertelny Fire Tiger i imitacja okonka, czyli pospolite rybki, które żyją zarówno w rzekach i jeziorach. 2 modele, obydwa tonące, z tym, że Twist to wobler, którego poprowadzimy troszkę płytej, Flamenco z kolei zejdzie nam na troszkę większą głębokość 42 i 45 mm długości, także jeden troszkę masywniejszy i większy, jeden mniejszy na typowe łowienie, przede wszystkim na letniej sieczce. Możemy te przynęty poprowadzić zarówno w poprzek nurtu, pod prąd, z prądem. Fajnie reagują na nie zarówno pstrągi, jak i okonie, czy w klasycznym twitchu, czy równostajnym prowadzeniu, a nawet w zatrzymaniach, kiedy wobler, który jest tonący, ale wolno tonący, wiesza się na chwilę w toni, imitując taką osłabioną rybkę. Okej, to zupełnie nowe malowanie woblerów, jakie wprowadziliśmy. Wygląda bardzo estetycznie. Jest to malowanie holo. Na drugiej tablicy mamy modele woblerów, które znamy już z naszej oferty, ale widzę, że zostały pomalowane te same barwy. Dokładnie, bo te barwy okazały się nie tyle fajne tylko dla naszych oczu, ale przede wszystkim podczas testów skuteczne na ryby. Naprawdę fajne, klasyczne kolory, które pokochały ryby, także wprowadziliśmy je również w kilku modelach dostępnych już do tej pory w naszej ofercie, czyli m.in. też zresztą fajne twitchingowe, okoniowo-szczupakowe woblery, jak ghosty w różnych rozmiarach. Needle, czyli klasyczny 7 cm pstrągowy wobler. Boltheady tu widzę pomalowane. Tak, kleniowe klasyki przelewowe, czyli boltheady, czy u mnie bardzo skuteczne nabrzane kawaliery. Też na pewno taka imitacja uklejki, czy jakiś błękit będzie fajną robotę robił. Kamilu, wiem, że odpowiadasz za te projekty związane z przynętami w naszej ofercie. Może zdradzisz, czy podzielisz się taką wiedzą, czy ta paleta barw na stałe zagości w naszej ofercie i będziemy sukcesywnie wprowadzać również w innych przynętach takie barwy? Myślę, że zdecydowanie tak. Zrobiliśmy na początku te przynęty, żeby je przetestować, no ale w testach okazały się nieziemsko skuteczne, także myślę, że to już będzie naprawdę na długo nasza podstawowa paleta kolorystyczna. Dobra, może trochę więcej o kotwicach. To są bardzo ostre i mocne kotwice, sprawdzone już w naszych modelach. Tak, trzeba wziąć pod uwagę, że te wszystkie woblery są zbrojone w kotwice VMC. To nie są jakieś tam zwykłe, druciane kotwice, które jak w przypadku wielu woblerów kupionych w sklepie trzeba od razu po zakupie wymienić, bo ryby je prostują lub łamią. To naprawdę są fajne, ostre, trwałe kotwice marki VMC, która zresztą jest znaną marką na rynku. Także na pewno możemy wyjąć woblera z pudełka, wrzucić go do wody i nie mieć obaw, że rozegniemy lub złamiemy kotwicę na rybie czy zaczepie. Dobra, zachęcamy Was do zapoznania się z nową paletą kolorów i przede wszystkim z nowymi modelami woblerów. Wyglądają bardzo estetycznie, są bardzo dobrze wykonane i przede wszystkim Łowią ryby.
Omówimy teraz z Kamilem totalną nowość, czyli przynętę, która po raz pierwszy znajdzie się w ofercie Mikado. Jest to przynęta typu wirujący ogonek, doskonale pewnie znana większości z Was, ale naszą wyróżnia bardzo wiele rzeczy. Dokładnie tak. Przede wszystkim przynęta skuteczna na wszystkie chyba gatunki ryb drapieżnych, ale chyba najbardziej na okonie. Bywają takie dni, pewnie doświadczyłeś nieraz, że gumy, obrotówki, woblery nie działają, a taki ogonek potrafi naprawdę odpalić do żerowania ryby jak nic innego. Przede wszystkim ja lubię przynętę typu wirujący ogonek, dlatego że jestem w stanie poprowadzić małą przynętę, tak naprawdę z charakterystyką obrotówki na bardzo dużej głębokości. Odpowiednio dobrana gramatura umożliwia poprowadzenie przynęty przy samym dnie. W jakich gramaturach będą występowały u nas te przynęty i jak się będą nazywały przede wszystkim? No właśnie, M-taile, bo tak się będą nazywały, sprowadzamy w gramaturach 3, 6, 9 i 12 gramów. Także możemy obłowić nimi naprawdę wodę od metra do myślę nawet kilkunastu metrów bardzo komfortowo. No, trzeba napomknąć o tym, że oprócz charakteru pracy obrotówki, czyli wirującej paletki, ta przynęta po pierwsze pracuje też w opadzie, a po drugie dzięki troszkę nietypowemu kształtowi korpusu i ulokowaniu oczka do mocowania agrafki. Tak, ja może tutaj się wtrącę. Korpus przynęty w okolicach głowy jest spłaszczony, no i łóżko zdecydowanie bardziej przesunięte, co sprawia, że ta przynęta unikalnie pracuje. Tak, wibruje niczym woblery typu ratlin, delikatnie merdając ogonkiem. Także wirująca paletka z tyłu plus wibrujący korpus przynęty naprawdę potrafi to kusić niesamowicie ryb. Ponieważ mam już swoje pudełko z naszymi M-tailami. Doświadczyłeś ich łowności. Doświadczyłem ich łowności i chcę powiedzieć trochę więcej o samej kotwicy, bo to niesamowicie ważny element każdej przynęty. My użyliśmy tutaj kotwic BKK, doskonale Wam już znanym, bardzo łownym, ostrym i mocnym kotwicą. W jakich kolorach występują paletki? Same paletki występują w kolorach srebrnych i złotych w zależności od koloru korpusu, a korpusy naprawdę szeroka paleta kolorystyczna, od naturalnych ciemnych oliwek poprzez jasne naturale jak korpusy srebrne czy holo z ciemnym grzbietem. Oczywiście żarówiasty, niezawodny Fire Tiger, czy imitacje okonia, czy stonowane takie Black Fury, złoto z czarnym. Jasne, czyli dość szeroka gama kolorystyczna. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kilka gramatur. Ja jako osoba odpowiadająca w Mikado za sprzedaż bardzo się cieszę na te produkty, bo myślę, że będą się one bardzo dobrze sprzedawały. Zachęcamy Was do zapoznania się z naszą nowością M-tail, wirujący ogonek od Mikado. Przechodzimy do ostatnich przynęt twardych, jakie zasilą katalog Mikado w sezonie 2021. Moich ukochanych obrotówek, bo jest to moja ulubiona przynęta. Wchodzi zupełnie nowa seria obrotówek wykonanych w doskonałej jakości. Tak, te obrotówki są naprawdę wykonane z najwyższej jakości komponentów, dzięki czemu pracują idealnie i zaraz po zetknięciu się z wodą. Możecie nam wierzyć na słowo, a jeśli nie chcecie nam wierzyć, to polecamy je kupić i sprawdzić samemu. Wykonane ze wszystkiego co najlepsze, poczynając od kotwicy. Kotwice BKK, piekielnie ostre i mocne kotwice, wzbogacone jeszcze o dodatkowy wabik w postaci czerwonego chwosta. Który zwiększa skuteczność brań. Tak, skuteczność brań, a też skuteczność zacięć, bo jest swojego rodzaju celownikiem dla ryb. No i cóż tu więcej można o nich powiedzieć? Ja mam pytanie. No, słuchaj. Dlaczego, skoro tak szeroka jest gama i modeli i kolorów, przed nami tylko dwie obrotówki? No tak, modeli, jeżeli chodzi o rozmiary, mamy aż 6, od 0 do 5, a tutaj mamy obrotówki dwie, bo między innymi Ty, jak też cała rzesza naszych testerów, tak je polubiliście, że poszły jak świeże bułeczki. Zostawili nam dwie tylko do pokazania do kamery. No dobra, i tak je zabieram. Czyli masz dwie więcej. Kamilu, widzę tutaj modele błystek obrotowych, które już na dobre zakorzeniły się w naszej ofercie. Czemu znalazły się w takim razie wśród nowości? Znalazły się wśród nowości, dlatego że we wszystkich dostępnych zarówno błyskach obrotowych, jak i wahadłowych postanowiliśmy wymienić kotwicę
po prostu na lepszy model. Super ostre, mega wytrzymałe kotwice, które sprostają każdej rybie, także skuteczność zacięć i danych holi na pewno zostanie zwiększona. Kotwica w łysce to bardzo ważna rzecz. Na tym kończymy sekcję przynęt twardych i przechodzimy do przynęt miękkich. Wiecie doskonale, jak szeroka jest oferta przynęt miękkich Mikado, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wprowadzili kolejnych nowych kolorów, modeli przynęt. Jest tego mnóstwo. Od czego zaczniesz, Kamilu? No cóż, jest tego naprawdę dużo, ale dobrego nigdy za wiele. Może na początek kultowy już Fish Hunter. Jak widać w maleńkim rozmiarze, 3,5 cm kolorowych cukierków. Myślę, że przynęta sprawdzająca się zarówno na drapieżny białoryb, jak i wybredne okonie, które nierzadko żerują na malutkim letnim narybku. To na pewno sprawdzi się przy łowieniu tak wybrednych ryb idealnie. Idealna przynęta do prowadzenia na malutkiej główeczce czy czeburaczce gdzieś na płytkiej wodzie. Czyli jest tutaj również coś specjalnego dla tych wszystkich, którzy łowią na ultralighta. Dokładnie tak. Pozostając w tematyce ultralighta, nowe rozmiary fat grabów, czyli do tej pory dostępne nasze robale w rozmiarze 2,6 cm, teraz zyskują nowy rozmiar 3,4 cm, czyli troszeczkę większe robaczki na grubsze pstrągi tęczowe. Coś mi się wydaje, że Kamil maczał palce w tym projekcie. Dokładnie tak. Ciężko powiedzieć, że dołożono tu trochę mięsa, ale faktycznie robak zdecydowanie większy. Miałem okazję w tym sezonie połowić na nasze robaki. Te również będą nasączone. Tak, jak najbardziej przynęty zapachowe, przede wszystkim wykonane z bardzo miękkiego materiału. I bardzo wytrzymałego jednocześnie, także te przynęty naprawdę wytrzymają sporo holi. Oprócz tego, że trafia do oferty nowy rozmiar tych przynęt, będą też nowe 3 kolory, także paleta kolorystyczna też się znacznie rozrasta. Najskuteczniejsza jaskółka na okonie? Sajra, bez dwóch zdań, bo królowa jest tylko jedna. Czyli królowa wjeżdża w nowym rozmiarze, 6,5 cm. Kolejna taka propozycja jak przy małych fish hunterach, na ryby żerujące na tegorocznym narybku. Niby 6,5 cm może wydawać się dosyć sporo, tylko przy tych gabarytach tej przynęty to jest naprawdę fajna imitacja malutkiej rybki. Można ją uzbroić i w czeburaczkę, i główkę dzigową. Naprawdę doskonale uzupełnia ofertę Sajry. To może przejdźmy teraz do nowych kolorów, jakie znajdą się wśród oferty naszych przynęt miękkich. Tak, w większości naszych przynęt, czyli w takich modelach jak Spark, Speedo, Saira czy Fish Fry, mamy nowy kolor, taka jaskrawa zieleń, czarny grzbiet, dużo kolorowego brokatu. Naprawdę dzieje się na tych gumach. I chyba Spark uzyskuje kolejne 2 kolory. Tak, 2 takie naturalesy, perła z ciemnym grzbietem i czerwonym celownikiem. Taka naturalna imitacja, bardzo brokatowa jakiegoś śledzia czy tego typu rybki. No to teraz ja może powiem o kolejnej nowości. Wprowadziliśmy w sezonie 2020 przynęty Real Fish Roach. Ponieważ okazały się niesamowicie skuteczne. Na początku czerwcowego otwarcia sezonu sandaczowego przekonaliśmy się o tym, jak bardzo dobrze reagują te drapieżniki na tą przynętę. Postanawiamy w sezonie 2021 wprowadzić 2 nowe wielkości, czyli 13 cm i 15 cm. Będzie to przynęta, która będzie działała lepiej w tych okresach, kiedy drapieżniki żerują na zdecydowanie grubszych ofiarach. Oprócz tego znajdzie się nowy kolor tej przynęty, czyli taka ukleja z opalizującym grzbietem i perłowym brzuszkiem. No i to, co już znacie, czyli klasyczna, naturalna płoć oraz płoć orange i ukleja z czarnym grzbietem. I chyba ostatni tak naprawdę kwiatuszek, coś najbliższe Twojemu sercu, bo od początku do końca pracowałeś nad tą przynętą właśnie Ty, więc opowiedz nam, co stworzyłeś? Co stworzyłem? Potwora. Stworzyłem potwora, który łowi ryby. Tak, masz rację, że jest to przynęta, którą narysowaliśmy od podstaw, najpierw na kartce papieru, później ją pokolorowaliśmy, następnie przerzuciliśmy do prawdziwego świata w postaci pierwszych próbek, które od razu połowiły niesamowicie ryby. Mowa tu o przynęcie Sicario. Sicario? Tak. Dobrze kojarząca się nazwa. Tak, z dobrą serią, bo to ma być dobra seria.
i jak się okazało już jest. 4 rozmiary, 8,5 cm, 10,5 cm, przede wszystkim gumy takie okoniowo-sandaczowe, a do tego 14 i 18, które niesamowicie koszą szczupaki. Klasyczne kotlety, czyli to, co lubisz najbardziej. Tak, jest tu kawał tego mięcha w tej przynęcie. Jak ona pracuje? No tak, właśnie przez dosyć taki, powiedzmy, Walcowaty. korpus, tak, cieniutki ogonek i sporą łopatę. Zamiata gęsto, nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu ogonkiem, a przede wszystkim jeszcze intensywnie lusterkuje całym korpusem. Niesamowicie przy jednostajnym prowadzeniu kusi to szczupaki. Możemy tą przynętą łowić nawet totalnie bez obciążenia, z pojedynczą dozbrojką. Pracuje praktycznie zawsze. Mniejsze rozmiary z kolei naprawdę świetnie machają ogonkami w opadzie. Także... Ukradłem Ci jeden z tych modeli i jestem też pod wrażeniem, więc będzie to w tych mniejszych modelach na pewno też dobry killer sandaczowy. Ile kolorów? Tak, bardzo szeroka gama kolorystyczna. Mamy tutaj w ofercie aż 10 kolorów. Od takich naturalnych imitacji, jakichś perłowych imitacji uklejek, płotek, przez oczywiście dobrze znane żarówy, seledyny, fire tigery, imitacje okoni i bardziej fantazyjne, jakieś brokatowe, ciemniejsze przynęty, czy wręcz pomarańczowe marchewy. Słuchajcie, no przy tej okazji warto powiedzieć o tych naszych nowych opakowaniach. Wszystkie nasze mniejsze przynęty będziemy pakować od tej pory w kartoniki, których ekspozycja w sklepie wędkarskim jest zdecydowanie wygodniejsza. Dzięki temu będzie można w większości punktów nabyć produkt na sztuki, ponieważ większość tych naszych przynęt jest nasączona atraktorami i dodatkowo dosolona dla walorów smakowych. Tak, żeby nie tracić tego atraktora, to one są szczelnie zapakowane aż do ostatniego momentu, dopóki nie trafią do klienta. Dokładnie. I kolejna taka nowość, jaką wprowadzamy, to żeby ułatwić dobór główki jigowej czy wielkości haka w główce jigowej, opisujemy na blistrach, jaką główkę nabyć do danej przynęty. Wygląda to bardzo efektownie. Łatwo znajdziecie to, czego szukacie. Każdy kolor kartonika to inny model przynęty. Zachęcamy Was do zapoznania się z tymi wszystkimi nowościami w kategorii przynęt miękkich, a my przechodzimy do akcesoriów. Oferta szeroko pojętych akcesoriów do spinningu poszerza się w sezonie 2021 dość mocno. Od czego tu zacząć? Może zacznijmy od mikrogłówek jigowych, jakie zasilą serię Nihonto. Tak, Nihonto Micro to przede wszystkim główki do zbrojenia niewielkich przynęt, okoniowych głównie, na hakach 6, 4 i 2, w gramaturach od 1 do 6 gramów. Co ważne, zastosowaliśmy tutaj haki bez kołnierza, żeby delikatnych i wąskich przynęt nie niszczyć zaraz po założeniu. A jeżeli już o hakach, to należy wspomnieć, że to są wysokiej jakości japońskie haki, które są bardzo mocne i ostre, także naprawdę fajny produkt. No i dodatkowo ja zauważyłem, pomimo tego, że są to główki również w lekkich gramaturach, udało się je zasygnować wagą. Tak, a to bardzo ważne, na pewno ułatwi wybór główki. Dodatkowo w serii Jaws Classic pojawią się nowe główki, o które często pytaliście. Mianowicie dochodzą gramatury 12 i 10 gram. W jakich hakach? Na hakach jedynkach i dwójkach, czyli fajne główki do głębokiego, szczególnie jesiennego łowienia okoni. Tak, pojawiają się również nowe główki Stinger Eye, czyli te posiadające dodatkowe ucho do zamontowania do zbrojki. Pytaliście o to i sam z tym miałem problem. Często dozbrajam małe przynęty wielkości 7, 8 czy 10 cm zbrojone właśnie w wielkość haka 4.0 i taki hak 4.0 na Stinger Eye'ach wprowadzamy. Tak, w gramaturach 10 i 15 gramów dodatkowo pojawia się hak 4.0. Ponadto wprowadzamy nową gramaturę 5 gramów właśnie na haku 4.0 i na haku 6.0, także lżejsze przynęty jak najbardziej też możemy teraz sobie dozbrajać niewielkimi hakami. Oferta główek jigowych Jaws staje się maksymalnie kompletna. No i tu też wprowadzamy lekką poprawkę, a właściwie dodatkowy produkt do oferty. Tak, uzupełnienie. Uzupełnienie, ponieważ
w sezonie 2020 weszliśmy dość mocno na rynek z doskonałej jakości czeburaszkami wolframowymi, pakowanymi w poszczególne gramatury od 5 sztuk do 1 sztuki. Żeby to wszystko uzupełnić, mamy jeszcze od teraz w ofercie dodatkowo takie miksy. 2 różne miksy, od 0,75 g do 3 g, 5 sztuk różnych czeburaszek i dla łowiących trochę ciężej od 2 g do 7. Słuchajcie, to jest bardzo pomocne dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z czeburaszką wolframową. Tak naprawdę również ja miałem z tym problem, jak dobrać tą gramaturę do wody, na której najczęściej łowię. Trzeba było zakupić 4 czy 5 różnych gramatur, żeby znaleźć tę właściwą. Teraz w Wasze ręce oddajemy produkt, dzięki któremu będziecie mogli uzbroić się jednorazowym zakupem w 5 różnych czeburaszek. O tych produktach pewnie wiesz więcej niż ja, bo łowisz naprawdę duże szczupaki i duża przynęta typu kotlet jest Twoją ulubioną, więc opowiedz nam więcej. Przynęta typu kotlet. Dla fanatyków kotletów i nie tych schabowych mamy troszkę uzupełnienia naszej przynęty szczupakowej. Na początek nowe wkrętki JAWS, dostępne w 2 różnych rozmiarach, w które możemy uzbroić zarówno te duże szczupakowe przynęty, jak i mniejsze przynęty na sandacze, czy takie powiedzmy polskie normalne przynęty szczupakowe kilkucentymetrowe. Oprócz wkrętek zupełnie nowy produkt. Spajki. Spajki zrobione z wolframu, czyli nic innego jak piny dociążające do przynęt. Na pewno nieraz spotkaliśmy się z takim przypadkiem, że Przy niewłaściwym dobraniu obciążenia przynęta nie pracuje nam stabilnie. Tak, dokładnie. One się niektóre przynęty przy lekkim obciążeniu potrafią się wykładać, wtedy trzeba je ustabilizować. Po prostu wbijamy taki pin wolframowy w odpowiednie gdzieś brzuszek przynęty, gdzie chcemy, albo nawet służy to często do sprowadzenia naszej przynęty trochę głębiej. Też 3 różne gramatury, także na pewno sobie... Pakowane po 3 sztuki. Pakowane po 3 sztuki, tak. No ten produkt szybciej znajdzie u mnie zastosowanie. Tak, Quick Change Wake to ciężarki do tak zwanego szybkiego dopalenia przynęty. No tak, zdarza mi się, że łowiąc na przykład wertykalnie na dużą sajrę, przychodzi większy dryf czy silniejszy wiatr. Musiałbyś przez worek przynęty zmieniać takie ciężar. dołożenie tego ciężarka w okolicach główki jigowej czy obciążającej wkrętki pozwala nam na szybkie uzyskanie Tak, szybka spinka, szybka wsówka. Na pewno też fajny patent do dociążenia za środkowe oczko wobblera, którym chcemy w nurcie zejść głębiej. Szeroka gama gramatur od 3 do 20 gramów, dodatkowo dostępny w miksie, tak jak wolframowe czeburaszki. Kolejna rzecz to piny JAWS, czyli nic innego jak szpilki do mocowania do zbrojek w naszych przynętach. Wbijamy szpilkę za pomocą kółeczka łącznikowego, łączymy ją z luźno latającą kotwiczką i taka dozbrojka działa najlepiej. Oczywiście, bo nie tworzą się dźwignie, po braniu pin wyskakuje z przynęty, a kotwica zostaje luźna, dzięki temu nie tracimy ryb. A teraz gotowa nowa, ostatni produkt w ofercie, gotowa dozbrojka, ale zdecydowanie krótsza, tak? Tak, króciutka 5 cm dozbrojka z wkrętką z przodu, pojedynczą szpilką do mocowania. Idealna, żeby dozbroić niewielkie przynęty. Pewnie przy Twoim sandaczowaniu no właśnie się na pewno zaadaptuję od razu do sandaczowego łowienia. To tyle, jeśli chodzi o akcesoria w katalogu Mikado na sezon 2021. Zachęcamy Was do zapoznania się z resztą naszych produktów, które prezentujemy na filmach. Dziękuję Ci, Kamilu, i do zobaczenia.